Witajcie na kolejnej wyprawie. Dziś odwiedzimy willę jednego z najbardziej znanych na świecie dyktatorów, Saddama Husajna. Położona na nicejskich zboczach, pilnie strzeżona i ogrodzona wysokim murem pod stałą obserwacją, była jedną z wielu jego nieruchomości. Basen, dom dla służby i bogate zdobienia to tylko część przepychu, jaki przedstawia ta willa. A zresztą zobaczcie sami, zacznijmy odcinek. Kamera włączona. Kamera włączona, super, możemy działać. Musimy wyjaśnić jedną rzecz. Ten piękny horyzont za mną. Jesteśmy w Nicei. Ten były dyktator miał mnóstwo willi, znajdujemy się w jednej z nich, ale całą historię opowiemy po kolei, bo chyba czas się rozdzielić. Ja pójdę w tamtą stronę, tam jest jakiś taki mały domek i zaraz taki jakby baszta, pałacyk, a Łukasz pójdzie do tego głównego budynku, w którym się prawdopodobnie później spotkamy. Konrad wybrał domek dla służby, ale tam ma garaż, to może coś fajnego znajdzie. Dobra, chodźmy. Zanim w ogóle wejdę do tej willi, która jest przeogromna, spójrzcie na ten widok. Wyobraźcie sobie, że już pomijając to, do kogo należała ta willa, wyobraźcie sobie, że stoicie sobie tutaj, macie basen i taki widok właśnie na całą Niceę. No po prostu przepiękne, nie dziwię się, nie jestem zdziwiony, że właśnie ten były dyktator chciał mieć willę w takim miejscu. Ale fakt jest taki, że on był naprawdę absurdalnie wręcz bogaty i taki willi miał kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset, więc nawet tak naprawdę nie wiemy, czy on rzeczywiście kiedykolwiek w tej willi był. Wiemy na pewno, że należała do niego. Bajkowa sceneria. Po mojej lewej stronie schody i tam również, ale na razie mnie interesuje ten domek. Taki na samym wjeździe i zapewne to Łukasz się nie mylił, mówiąc, że to jest domek służby. I zobaczcie garaże przy okazji. A jak garaże, to pewnie stąd można było wyjść na górę. O, jakaś wiewiórka albo jaszczurka. Willa już jest mocno poniszczona, zresztą wszechobecne graffiti też o tym świadczy, że mnóstwo osób tu przychodzi i od wielu, wielu lat nikt tutaj nie mieszka. Zobaczcie, tutaj był kominek nad samym wejściem, przy samym wejściu, ale to była raczej taka letnia rezydencja, wiecie, jesteśmy w Nicei i no nie spodziewajmy się tu raczej upału. Jakie piękne schody marmurowe, ale to wyjdziemy za chwilę, za chwilę na górę tam wejdziemy. Musimy opowiedzieć wam, kim był. Kim był właściwie Saddam Hussein? Na pewno był ciemiężycielem swojego narodu. Tylko wiecie, z tym narodem irackim to też jest różnie, bo to Irak jako kraj rzeczywiście jest, ale trzeba pamiętać, że tam jest wiele odłamów takich kulturowych i wyznaniowych. Ale co do samego Saddama Husseina, po skończeniu nauk, po nieudanym zamachu stanu, wrócił po paru latach i został szefem bezpieczeństwa swojego kuzyna zresztą. Wiele lat żył w jego cieniu, aż do momentu, kiedy tak na tyle okrzepł właśnie z tych strukturach bezpieczeństwa, że sam już był w stanie przejąć władzę nad Irakiem. W momencie, jak Saddam Hussein był szefem bezpieczeństwa, to był bardzo duży aparat represji, opozycjoniści, wszyscy ludzie, którzy nie myśleli tak jak on, byli wsadzeni do więzienia, ale gdy Saddam Hussein przejął pełnią władzę, zaczęła się duża gorsza część historii Iraku, ale skupmy się na razie na tej willi. Słyszałem, że ktoś tutaj podjechał samochodem. Jestem ciekaw, kto. Zobaczę przez okno, wyjrzę. Wyłączę lampę. Mam nadzieję, że nie policja i że ten pan nikogo nie wzywał tutaj. Słyszałem samochód. Na 100% ktoś tu gdzieś podjechał. Widzicie to pole? To właśnie jest tego innego właściciela. I tego się najbardziej obawiam. Tylko spokój nas może uratować. Tu jest kolejne drzwi, które są zamknięte. To jest jakby wyjście na zewnątrz z tamtej strony.
Zobaczcie, tutaj jest to przejście. Taki oto domek dla służby. Tam jest ta wieżyczka, do której zaraz pójdę. No z tego domku to za wiele wam nie pokażę. Stan jest jego naprawdę opłakany. Więc tam będzie na pewno ciekawiej. Więc chodźcie dalej. Nie wiem, czy lubicie też takie odcinki z leszczykiem emocji. Z adrenalinką. Zobaczcie, jaka forteca. Wejście jak do zamku. I teraz zmierzamy do tego zamku. Najpierw schodami na górę wejdziemy. Wejście na tą jedną z baszt od razu na początku. To, co zaskakuje, to zlew. I w tym momencie chciałbym podziękować naszym patronom, bo to w sumie dzięki wam byliśmy w stanie tutaj przylecieć, w Nicei nagrać 4 miejsca, wynająć samochód, no i będziemy raczej spać na lotnisku, żeby na hotelu przeoszczędzić, ale dziękujemy wam, że jesteśmy. Ale teraz chodźmy dalej. Chodźmy dalej po tej willi. W ogóle ciekawostka z tą kuchnią, bo ona, pomijając to, że willa jest naprawdę na ogromne wrażenie robi z zewnątrz, jak widzieliście ujęcia z drona, właśnie okolice i tak dalej, ale kuchnia, no widać, że naprawdę jest bardzo, bardzo stara. Nie ma takiego efektu, że wow, że tu było bardzo luksusowo, tylko właśnie taka zwyczajna kuchnia. Dobra, jest łazienka. Też raczej taka malutka. Zobaczcie, łazienka, prysznic od razu. Ale to może są kwestie kulturowe. Pamiętam, jak kiedyś byliśmy na Urbexa w Bułgarii, więc tam też łazienka była bardzo blisko prysznica. Praktycznie można było robić prysznic na toalecie. Zobaczmy, to są... Nie wiem, jak to się nazywa. Termofor? No do odgrzania wody generalnie. Już pordzewiałe, do tego bez klucza nie odkręcisz. A zobaczmy tutaj. A, tu pewnie było ustawienie temperatury. Tak, jakieś regulatory. Natężenie pewnie powietrza. No i korki, standardowo korki właśnie. Ogólny, regulacja, panele. Wiecie co, tu też mogło być, tu jest basen na zewnątrz, więc tu pewnie też regulatory od basenu i od całego domu był. Gdzieś tutaj słyszałem Łukasza przez chwilę. To w ogóle jakieś dzieciaki ciągle słyszę. Tam widzę lampę. Więc chodzi po drugiej stronie. Tam może wyjść zaraz jak Julia z Romea i Julii. Widać nawet jego rękę. Wow. Na bank to była sypialnia. Bo zobaczcie, tu jest kolejny kominek, żeby sobie w sypialni ugrać. I zobaczcie ten piękny widok, że wychodzi prosto na balkon i widzi coś takiego. Niestety ten piękny widok psuje Konrad, no ale jest jak jest. Dużo rzeczy tam jest? Wiesz co, znalazłem pompę ciepłowniczą, znalazłem kuchnię. Generalnie pustostan, ale wiesz, schody marmurowe, no widać, że tu jest jakby luksusowo. Przepych, tak. Ja byłem w tym pomieszczeniu dla gospody, więc raczej dla służby, więc tam za wiele też nie było, już wszystko zrujnowane. Dobrze wygląda łazienka, gdzie jest rzeczywiście jeszcze kibelek, wanna, ale tak to też już to zniszczone. 3 łazienki. Czyli 4 już. Czyli 4. No i zobacz, że tutaj w ogóle, zobacz co tutaj było. Co to było? No, fontanna. No. Dobra, idę. A, i znalazłem ogrzewanie jeszcze od basenu, ustawienia takie. No to ja tam do ciebie idę gdzieś, zaraz będę. No to dawaj, to razem na górę pójdziemy. Dobra. Ty, winda tu jest. Ty, dawaj na górę, może znajdziemy szyb do windy. No, na pewno, tylko że dziwi mnie to, że strasznie dziwne wstawane na to. Wiesz co, to jest taka chyba... Nie wiem, żeby nogi sobie umyć? Żeby wyjść sobie na taras zaraz, żeby sobie tu odpocząć. I właśnie, wyjdźmy na ten taras tutaj. Uwaga, bo tutaj są już inne domostwa. Tak, żeby się nie rzucać w oczy. To popatrzmy, zobacz, no, ten widok na Nicę, gdzieś jak... Jest tu pięknie. Stary, jakbym był właścicielem takiej willi, to bym codziennie tu był. Stary, mamy najlepsze hobby na świecie, bo nie dość, że włączymy pasję eksplorowania, to jeszcze możemy zwiedzać Podziwiać to w takie takich rzeczy. warunkach. Cudowne to jest. Cudownie to jest. Po prostu chciałbym tutaj spędzić noc, no ale niestety wygląda to tak, że jeszcze jutro z samego rana wracamy. Do pracy. Ale mamy jeszcze 3 miejsca do nagrania, więc chodźmy zobaczyć, co jest na najwyższym piętrze, bo mnie strasznie to ciekawi. Ja już straciłem rachubę, ale ja sam z 5 odwiedziłem.
On tu jakiś fetysz łazienek mieli. Ja nie wiem, chyba kiedy, wiesz... I tarasów. Tak, czym więcej łazienek, tym bardziej jesteś majętny. Fetysz łazienek i tarasów. Tutaj kominek, już nie tak okazały jak na samym dole. Jakiś barek przy wejściu, zobaczcie, że tutaj mogły jakieś dobre alkohole. Nie zdziwiłbym się, gdyby kiedyś stały, ale już nie zostało to zbyt wiele. Pójdę na górę jeszcze zobaczyć, co tam jest. Ciekawi, czy to da się otworzyć, bo to wygląda jakby... To jest przejście na kolejny teraz. Kurde, ten chłop miał tyle łazienek co tarasów. Willa fanatyka tarasów i łazienek. I kominków. Ależ to jest pięknie. Mieliśmy udawać się już w kierunku basenu i powoli kończyć tę eksplorację, ale zauważyliśmy jedną rzecz. Willę, która jest w podobnym stylu, jest lekko poniszczona, więc należy czas się do niej udać i poszukać czegoś ciekawego. Już ostro zarośnięte. Trzeba uważać. Po takich miejscach to chyba najlepiej chodzić. Poczekaj, bo mi się włączył Instagram. Jakbyście chcieli wbić, to serdecznie was zapraszam. A jak to dyktatora niby zapomniał wyłączyć? Tak. Żeby gadało, że są się Instagramem. Już wyłączyłem, żeby nie gadał Łukasz w kieszeni. Jakie przejście ciekawe. Trochę jak w Albanii. W ogóle jest 12:30, więc Konrad, musimy trochę ruszyć dupę. I chcemy jeszcze nagrać tą willę i ograć to drony, bo mamy jeszcze 3 miejsca do nagrania. No dobrze, to lecimy. Dawaj, dawaj. I uważaj tu. Uważaj, jeździłem. Dobra, dzięki. Co to jest, kolejny kiwel czy jakieś pomieszczenie? Nie wiem, nie zdążyłem wejść do środka, więc ciężko powiedzieć. Ty, może to winiarnia jakaś albo spiżarnia? Co to mogło być, ty? Możliwe rzeczywiście, że jakiś składzik. Tutaj jest zawsze ciepło nawet w zimę. Albo jakiś warsztat, coś takiego. Dla ogrodnika. Dla ogrodnika. No. Tak, żeby gadżety swoje trzymał. Tak, to takie miejsce dla Kuby idealne. Tak. No gdzieś tu biega po krzakach, szuka sobie. To pewnie był dom ogrodnika, obok miał składzik. Słuchajcie, przypominam tylko tak delikatnie, że wciskając ten przycisk dajecie subskrypcję. Wracając tym przyciskiem sprawdzacie naszego Patronite'a, a tu wbijacie na naszego Instagrama urbexhistory_official. Musicie to wszystko zrobić, dziękuję wam serdecznie. Zapraszajcie znajomych do subskrybowania, oglądania naszych odcinków, takich jak chociażby ta willa, bo naprawdę warto. To był w willi dyktatora wcześniej, niewiele osób i Łukasz stracił głowę. No ja nie byłem. I ten basen jest tutaj, nie? Tak. Basen jest tam, za tobą jest ogromna willa, na wzgórzu jest jeszcze jeden domek. Ja nie wiem, czy tam dalej nie był jeszcze jeden domek, tylko że tam przejście już jest tak zarośnięte, że nie ma sensu tam iść. Może I z też dronu. nie wiem, czy to nie jest przypadkiem dom jakiegoś sąsiada, więc musimy uważać. W sumie widzowie już to widzą, a my jeszcze nie lataliśmy dronem, więc tego nie wiemy. A latanie dronem też trzeba uważać, bo właśnie są sąsiedzi. I tutaj to jest dosyć taka bogata okolica, jak widzicie. I już Idziemy na jeden basen? pan nam powiedział, tak, idziemy na basen, żebyśmy nie robili zdjęć, więc jak polecimy dronem, to na pewno się wkurzy, więc wtedy dronik i szybko uciekamy do samochodu. To jest. Ale wszystko zgodnie z prawem. To jest. Kolejne graffiti, ale to nie wygląda jak te włoskie, co? Tam jakoś taki bardziej bohomazem, bym powiedział. ci ludzie jakoś mają tam większe poczucie estetyki. Tak, zobacz basen z takim widokiem. Pierdziele. I tutaj sobie poranną kawkę wypić i stanąć i popływać. Piękna sprawa. To jest jakby luksusowo, nie? Oj tak. Musimy się pochwalić jeszcze jedną rzeczą. Słuchajcie, w tą najbliższą niedzielę o 20 będziecie świadkami, jak zaczniemy prowadzić własny program. A mianowicie wielka ucieczka, wielkie emocje, gwiazdy, które nam uciekają. My chcemy je złapać i musimy je złapać. Mamy na to 4 godziny. Mogą uciekać różnymi środkami transportu. Helikoptery, łodzie podwodne, lodołamacze i wszystko na terenie Polski. I jest tyle emocji, że do tej pory się telepie. Słuchajcie, zasiądźcie tłumnie przed telewizorami, bo warto. Lecimy! I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonej willi dyktatora. Jeśli podobała wam się nasza wyprawa i doceniacie naszą pracę i widzicie to, jaki trud wsadzamy w to, żeby znajdować się w takich miejscach i znajdować takie miejsca,
No to serdecznie Was zapraszamy do subskrybowania, do łapkowania w górę, do komentowania, do obserwowania naszych wszelkich social mediów. No i co? Jeżeli chcecie, możecie dołączyć do naszej listy patronów, którzy wyświetlają się gdzieś tutaj albo tutaj. Bardzo Wam dziękujemy. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! No.